Naładował się samochód przez całą noc, na szczęście, do momentu wyłączenia prądu. I dzisiaj ogromne wyzwanie, 284 km do następnego miasta, większego trochę, gdzie spodziewam się gniazdka elektrycznego. Samochód pokazuje, komputer, 314 km zasięgu. Tyle się udało uzyskać po wczorajszej ekonomicznej jeździe. No i wierzę, że to wystarczy, że nie będzie jakichś sporych gór i że te 284 km się uda pokonać. Nazywam się Arkady Paweł Fidler. Dalekie podróże samochodem są moją pasją i pracą jednocześnie. Tym razem, jako pierwszy człowiek na świecie, próbuję przejechać przez Afrykę samochodem elektrycznym. Przemierzyłem już RPA i Namibię. Jestem w Angolii. Następne potencjalne źródło prądu znajduje się na przedmieściach miasta Lubangi. Po drodze przez burz nie ma szans na podładowanie baterii. Dlatego, by przejechać dzisiejszy dystans, zakładam, że zużycie prądu nie powinno przekroczyć średnio 8,5 kWh na 100 km. km przejechane na jednej baterii. Do celu 27 km zostało. 16% baterii i samochód wskazuje 37 km zasięgu. Końcówka jest straszna, bo same podjazdy. Także jeżeli się uda, to na styk. Dosłownie. O kurde. Ten to nas zabije, ten podjazd. Miejmy nadzieję, że to ostatni podjazd. Dałem radę. Przejechałem 278 km na jednym naładowaniu baterii. Zostało 12% energii. Zużycie 8,5 kWh na 100 km. Mam nadzieję, że znajdę tu dobre gniazdko elektryczne. We managed to come from Cape Town. You live in Cape? So we live in Poland. Poland. Poland? Okay, Poland. Polonia. Polonia. Okay. Can we try? Good luck? Yes. Yeah? 1 minute, yes? Yeah. I have long extension. Yes, okay. yes. I have. I have. You have? Ella tiene ya placa completa. Okay. You have to be... Então, não sai da extensão. Ella tiene la Yeah, dentro. that's right, okay. Sanchi. Yeah. Nada? Nothing? I don't know. Nie wiem, czy to zadziała. Ładuję. It's working. Yeah, it's working. Is what? Yeah. The light. Okay. Ah, it's Está carregado. okay. Thank you. Yeah. Thank you. Welcome. Oh, e não suja. And no sound. No fumes. No oil. No oil. Ah, também não leva óleo. No oil. Sporo obaw, że się samochód nie naładował, bo żadna lampka się nie świeci. Powinien się ładować przynajmniej do godziny 10.
No kurde, prawie. Jedną kreskę mniej. Czyli mamy 94%. Prawie się udało, no. Cholera. No dobra. A dzisiaj dystans do pokonania 360 km. Bez 6% baterii. 6% baterii to jest nawet 20-25 km zasięgu. Ojej, no dobra. Instalacja elektryczna w ośrodku nie wytrzyma. Po naprawie, za którą oczywiście zapłaciłem, dobijam baterię do 98%. Pierwsza poważna próba odległościowo-prądowa w Angolii zaliczona. Przede mną jeszcze większe afrykańskie wyzwanie. Trasa z Lubango do Bengueli. Droga, która spędzała mi sen z powiek jeszcze przed wyjazdem do Afryki. 360 km niepewności. Jedyną szansą, by dotrzeć do Bengueli, jest podładowanie auta po drodze. Mam nadzieję, że znajdę dobre gniazdko elektryczne i odpowiednią ilość prądu. Benguela. Do Bengueli mam jeszcze 250 km. Zasięg 185, więc na pewno tam nie dojedziemy. A to jest większe miasto następne na trasie, gdzie na pewno można naładować samochód. Jedyną nadzieję na elektryczne szczęście mam w miejscowości Kilingis, około 160 km za Lubango. Bengueli czy Bengueli nie dojedziemy. Jeżeli tutaj by był hotel, była świetna sprawa. Świetna sprawa. Prąd chyba jest, bo są lampy przy drodze elektryczne. Dużo domów murowanych. Dużo kabli w powietrzu. Jest szansa. Jest szansa. Ya lo parece también. Tam jest pokoik, tam jest gniazdko. Słabe gniazdko, ale lepsze niż wczoraj. Tak wygląda w każdym razie. I bliżej skrzynki rozdzielczej. Więc jest szansa na naładowanie samochodu. Z tym, że prąd zaczyna się o 18, czyli za 15 minut. Kończy o 12. 6 godzin, 35% baterii. Jest szansa. I energii nie ma. Co teraz? Czekamy. Ładuje się. Zobaczymy jak długo. Sto procent. Haha, proszę. 100% się naładowało. 280 km zasięgu. A gniazdko już było takie dziadowskie. Światła przygasały. Kurde, jak był samochód włączony. Ale jest, super. Do 3 w nocy był prąd. Okazało się. Można jechać. Z baterią naładowaną do pełna, następne 220 km do Bengueli pokonuję bez większych problemów. W Bengueli zostałem zaproszony na Uniwersytet Technologiczny do zaprezentowania pierwszego auta elektrycznego w tych okolicach. Dzisiaj miałem okazję
opowiadać, być ekspertem nawet i opowiadać o elektrycznych samochodach na uniwersytecie w Bangueli na zaproszenie jednego z profesorów, który przypadkiem spotkał nas w hostelu, w którym się zatrzymaliśmy. Kieruję się do Luandy, stolicy Angoły. Około 570-kilometrową trasę spróbuję podzielić na 3 krótsze odcinki. Na razie droga do stolicy nie zapowiada się rewelacyjnie. Najgorsza droga, jaką doświadczyliśmy w Angolii. Wysypiska śmieci to zawsze jest przykry widok. Częścią strategii przejazdu przez Afrykę jest w miarę możliwości jazda krótkimi odcinkami. To około 200 km dziennie, tak by na koniec dnia została rezerwa prądu w baterii. Skróci to czas ładowania w nocy, w wielu przypadkach jednak z bardzo słabych instalacji elektrycznych. Zależy mi, aby rano bateria zawsze była pełna. Jeżeli po dotarciu do gniazdka elektrycznego miałbym problem z ładowaniem, rezerwa daje też możliwość szukania innego źródła prądu. Dzisiejsze zaplanowane 230 km i niespodziewane szutry mocno nadwrężają moje wysiłki. Jazda wymaga zdwojonej cierpliwości. Jest asfalcik, mam nadzieję, że ta droga już się naprawdę skończy. O, pięknie. Jest asfalcik. Niech już się ciągnie do stolicy. Motorki służą do wszystkiego, do transportu nawet zwierząt. Panowie sobie kozy wiozą na motorkach, owinięte. Droga znowu się skończyła. Objazd już od 10 km wertepami. Późno się robi. No wszystko dzisiaj jakoś czarno wygląda. Udało się. Piękny asfalt. Stary, piękny asfalt. To było 20 km mordęgi. Ile mamy do celu? 40 km, 30% baterii. Damy radę. Dzisiaj był najcięższy dzień jak na razie. Droga była masakra. Wytrzęsło, wolno się jechało, dziury, objazdy, szutry, kurz, ciężarówki. No ciemno się zrobiło. Już myślałem, że gdzieś w buszu namiot rozbije, ale udało się dotrzeć do Sundwe. Udało się dotrzeć do Sundwe. Jest jakiś hotel nad oceanem i gniazdko jest. Idę zobaczyć, czy będzie działać. Wyjeżdżam z Sumbe. Dzisiaj 210 km. Mam nadzieję, że droga będzie łaskawsza niż ta wczorajsza. Im bliżej do Luandy, tym na szczęście mniej dziur w drodze.
Phuket. Yes. Yeah, no, from Cape Town. You're crazy, man. Thank you. Wyjechałem z Luandy. Jestem 70 km za Luandą. W Luandzie było świetnie. Przyjął nas ambasador w swojej rezydencji z żoną. No i dzisiaj jestem 70 km dalej. Zaledwie 70 km dalej, ale to jest zagranie taktyczne. Z tego względu, że jutro troszeczkę dłuższy dystans pomiędzy tymi miejscami, gdzie chcę dotrzeć, nie ma właściwie miejsca, gdzie chciałbym się naładować. A pojutrze jeszcze dłuższy, także muszę to rozłożyć tak trochę na raty, oszczędzając baterię. Ale mam czas, mogę sobie jeszcze na to pozwolić. Takie miejsce, mam nadzieję, agregaty chodzą, jak słychać. Mam nadzieję, że da się doładować Nissan. Pierdyknie. Okej. Droga doprowadza mnie do regionu Zaire, graniczącego z Demokratyczną Republiką Konga. Mój cel to znajdujące się 50 km przed granicą miasto Mbanza Kongo, dawna stolica Starego Królestwa Kongo. W mieście poszukam gniazdka i prądu elektrycznego, by naładować baterię do pełna przed wjazdem do kolejnego kraju i następnych drogowych wyzwań. Hello. Morning. Good morning. How are you? Yeah, I'm fine. And you? Yeah, not bad. Not bad. Mbanza Kongo. Obrigado. Nada. To dotarliśmy szczęśliwie. 226 km równe. 33 km jeszcze zostały, 16 16% baterii. Zużyłem 9,7 kWh na 100 km. Całkiem nieźle. Dobra, ładuje się. Drugi dzień podróży. W planie Demokratyczna Republika Kongo.
Trochę mnie chmury na horyzoncie martwią. Mam nadzieję, że deszcz nas nie zastanie. 100% baterii. Zasięg 219. Tutaj po lewej znajdują się ruiny pierwszego kościoła katolickiego w Afryce, bodajże. Nowe wyzwanie przede mną. Najpierw granica z Demokratyczną Republiką Konga. No, najpierw trzeba wyjechać z Angolii, później wjechać do Demokratycznej Republiki Konga. No i jestem ciekaw drogi do miasta Matadi, 100 km. Asfalt byłoby pięknie. Suchy shooter byłoby ok. Mokry shooter już nie bardzo. W drogę. Na następnych odcinkach trasy przez rejon środkowej Afryki spodziewam się sporo wymagających dróg gruntowych. Dlatego czas podróży zaplanowałem tak, by dotrzeć tu nie w porze deszczowej, o którą dosłownie się ocieram. Dobra, granica przed nami, 100 metrów. Także odłączam kamerę. Bramka już tam jest. Do widzenia. Życzę powodzenia. Widzimy się po drugiej stronie. Strefa niczyja całkiem jest niezła. Formalności po stronie Angolii załatwione. Udało się, godzinka jakaś minęła. Teraz trzeba jechać do oficjeli kongijskich. Ale strefa sklepów bezcłowych jest naprawdę całkiem pokaźna, muszę powiedzieć. To witam w Demokratycznej Republice Konga. 4. kraj. Pierwszy elektryk w tym kraju to Nissan. Tylko tutaj tych checkpointów jest tyle. Każdy coś chce. Teraz nie wiadomo, czy to jest oficjalny, czy nieoficjalny. Ludzie nie są w mundurach. Same problemy. Hello. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Français, anglais, Anglais. Anglais. Polon. Polon. Pologne, Language anglais. Congolese. Congolese. Yeah, that's good. Hello. Polonia. Polonia. To Matadi? Matadi. Monsieur, we don't just somebody about something. Przetrwaliśmy pierwszy etap. Asfalt się pojawił. Jeszcze 55 km do Matadi nad rzeką Kongo. Wielką rzeką Kongo.
Szaleni kierowcy autobusów są wszędzie, jak widać. Ale była jazda, no dobrze, ale udało się teraz, żeby było rundy. Do Matadi przyjechałem w jednym celu. Przeprawy na drugą stronę wielkiej rzeki Kongo. Jedynym mostem w jej dolnych i środkowych odcinkach. Rzeka ma 4700 km długości.